Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu remontu, albo może nie tyle remontu, ale prac budowlanych. Niestety. Niestety to jest Marcina ulubiony dzień, bo słoneczko świeci, a on musi robić, więc dostaje białej gorączki. Mogłoby nie świecieć, ale jak ja muszę robić, to mnie po prostu już nosi. Tak, jest taką białą gorączkę, ma jakiego biała koszulka. Więc dlatego możecie... noszę białą koszulkę, żeby gorączka nie wyglądała przy niej jak prawdziwa gorączka. Tak, tak. Okulary ochronne są. Designerskie René za 5 blach są. Rękawiczki ochronne nie ma? Nie ma. To jest rękawiczka ochronna, jak młot kurza, w to się już nic nie wbija. Prezes, wytłumacz teraz wszystkim, co ty takiego robisz? Lizaki. No dobrze, a poza tym, że lizaki my słodyczy tutaj nie sprzedajemy, ani nie produkujemy. Produkujemy i zgłaszam tutaj kłamstwo, ponieważ produkujemy miód. Więc to jest siatka antymyszowa. Tak, no bo widzicie już są łaty położone w tym momencie na membranie. I musimy to od dołu jakoś zabezpieczyć, żeby nam no niestety myszki nie wchodziły i nie skrobały. Tutaj już jedna strona jest zrobiona. Marcin potworzył takie koszyczki. Nie wiem, czy to... Tak, jesteście w stanie to ładnie zobaczyć. Tutaj widzicie, to jest normalnie... Tutaj jest deska, więc tu jest na sztywno. A od tej strony też jest wysunięty kawałek i będzie na to nachodziła deska, więc to powinno ładnie przylegać i mysz nie ma tutaj dostępu od spodu, bo tu już będzie w tym momencie to przykryte deską, więc powinno to załatwić sprawę. Dobrze tłumaczy prezes? Nie wiem, chyba tak, proszę pani. No ty to powinieneś mówić, ty to robisz. Ja tylko, proszę panią, wkręcam kolejne wkręty, proszę pani. Dobrze, wkręcaj kolejne wkręty. Marcin Wkręcik. Jest to siatka, żabciu, jaka to jest siatka? Nie mam pojęcia. Grubość, nic milimetr. nie ten. Milimetr? No. Milimetr grubości ma drut, ale co to powiem wam, jaką ono ma tą dziurę, to nie wiem, no też niedużą. Pół centymetra? Może ale mniej? Nie rdzewka to jest? Nie, to jest ocynk. Ocynk? Tak. Aha. No to widzicie. Ocynk i chyba plecionka. Już wam pokazuję tutaj. O, spójrzcie. Tak ona wygląda. I ją kroi Marcin właśnie na takie kawałki. Tak, i wiecie, zaginamy na łacie, no bo to jest ten rozmiar łaty. No i trzeba przylutować ją wkrętami. Później przyjdzie deska, która to jeszcze przyciśnie, czyli właśnie tą drugą stronę, żeby ta mysz się nie mogła tutaj wpierdyknąć. No i jakby uważam, że dół będzie sensownie zabezpieczony. Mam dzikie wrażenie, że one tędy nie wchodzą w ściany. No nie wiem, no zobaczymy, no. Wiecie, łatwiej to teraz zrobić niż później wszystkie deski zdejmować. Nie, ale to nie ma możliwości. Każdy dom, jak się buduje, się robi takie rzeczy. No. I wiecie, i tu powstanie taki cuk, czyli komin. Aha, taka bo na górze będzie również otwarte i te powietrze będzie, ja wiem, że to każdy powie, a to ci chłodzi. I no owszem, ale jednocześnie suszy, w razie czego jakby jakaś wilgoć szła z domu albo z desek, bo pamiętacie, te deski nie będą impregnowane. My chcemy, żeby one się zestarzały i takie szare się zrobiły, więc one będą tą wodę ciągnąć, czasami będą bardziej wilgotne, czasami mniej. No. I to będzie powodowało, że to będzie oddychało i tak, a to cały czas będzie suszyło od strony wewnętrznej. No dobrze, a właśnie a zimą, no to będzie nam chłodzić, czy nie? Nie, bo to jest, to nie jest taki, wiesz, cuk, że masz jak komin, no to wyleci to powietrze, jest to... My tu nic nie tracimy na izolacyjności, bo ta izolacyjność to myśmy mieli cały czas taką samą. Teraz dokładasz jeszcze dodatkową deskę. Także ona, wiesz, od tego mrozu ci a tam jest delikatny ruch powietrza cały czas. No. Ja tylko nie wiem, czy tak samo górę się otwiera po pełności, ale to musi być, bo jak deska idzie do góry, no musi być gdzieś, chyba tak, po pełnego. Dobra, następne. No dobrze, następna.
No, Tu już mam tutaj taki ta ściana długi. zrobiona. Jesteśmy tutaj w miejscu zacienionym, chociaż teraz To nie jest chmurki źle są. ucięte. To A, jest tutaj? końcówka, żeby było jasne. Jest takie, mi dwie takie końcówki zawsze z jednego takiego zostają. Ja później je daję, wiecie, używam z dużym zakładem i cały materiał jest wykorzystany. Trochę go skąpię, bo nie wiem czy, znaczy chyba dobrze go wystarczy. wymierzyłem, ale on miał jeszcze iść, on musi iść jeszcze na górę i na gospodarcze pomieszczenie. Mhm. Więc tak jakby, no trzeba go używać rozsądnie. No ale to wszystko idzie także. Nie, no to wszystko idzie. Tutaj tą dziurę, którą widzicie i pamiętacie komando foki, jak się tam wczołgiwał. Tutaj planujemy zakupić jakieś takie drzwiczki, żeby były z ramą i żebyśmy mieli po prostu dostęp do tego, co się dzieje tam pod spodem. Mamy oczywiście, jeżeli chodzi o wodę, Marcin zrobi to bardzo solidnie, taki kabel grzewczy wokół rury. Oprócz tego pianki, naprawdę grubość jest, no nie wiem, dość spora, coś takiego chyba zrobiona, jeżeli chodzi o rurę z wodą, ale no wiecie co, nigdy nie wiadomo, co tam się będzie działo, czy myszy nam będą wchodzić, nie będziemy wiedzieć skąd, dlatego chcemy tutaj w tym miejscu takie drzwiczki metalowe z ramą wsadzić, no poszukujemy czegoś takiego na tą chwilę. Będzie to taka, wiesz, ciągle myślimy nad tym, bo tam jest całkiem taka duża powierzchnia, wiecie, czy nie wziąć tam jakiegoś, no metalowy to by nie, bo on tam zardzewieje, ale wiecie, coś tam potworzyć na zasadzie półek, że w słoikach wrzucimy i będzie w zimnym można trzymać, mysz ci do słoika nie wlezie. No do słoika nie wejdzie, ale wiesz, to takie musiały coś być ala jakieś też... ziemianka, wiecie, gówniana ziemianka, No... tymczasowa, no to ale wiesz, jak nie mamy nic, to lepszy jest rycerz nic. No dlaczego nie? No Rzeczywiście. będzie się nam wczołgiwał do tego. Jak wciągnie? Nie, to tylko tutaj będzie tak, wiesz, zaraz przy wejściu. No nie wiem, nie, ja bym to raczej, wiesz, bo ja tu chcę nasadzenia zrobić, więc ja nie będę latała tutaj do tego schowka, nie wiem, coś tam wkładać, słoiki jakieś, bez przesady. No może. Nie, to raczej, wiesz, to ma być dla nas wizjer, w razie W, jakby coś się działo. No, no to tak. Proszę? No, to wiesz co, poczekaj, ja wezmę jakiegoś kija. Poczekaj, mam kij. Nie, nie potrzeba. Nie wiem.
chyba jedzą. No jedzą. No zobaczymy. Widzicie? Mamy tutaj kuski przyprowadzone na siatce, sobie tutaj chodzą. Jest taki dzień, że jest troszeczkę chmurek, nie ma za dużego słońca. Takie mini jednodniówki. Takie mini jednodniówki. Nawet pół, nie? Dokładnie. Ostatnio Doli, już wam się pokazuje do kamery, bo nie wiem, czy nas było nawet słychać. Siema. Korzystając z okazji, że Marcin przerwę sobie zrobił właśnie w osiadkowywaniu domku. To wcześniej je przepędziliśmy tutaj i naprawdę nam tutaj szamają, zajadają. Ale wiecie co, jak już jest taka trawa wyższa i ma już nasionka, to tak nie za bardzo. To one już tak bolą, wiadomo, tą najświeższą, te listki takie najdelikatniejsze, prawda? Tych rurek tak nie za bardzo. Ale ja myślę, kochanie, trzymamy je tutaj cały dzień. One mają tutaj wszystko mi posprzątać. Ja myślę, że one są wybredne. One są wybredne, tak. I to bardzo. Zobacz, dałeś sianko, myślałeś, że Doli będzie jadła. Wiecie dlaczego? Bo Doli ostatnio coś miała takiego luźnego troszeczkę. Więc myśleliśmy, że będzie siano jadła. Ona nie, zielonka teraz tylko. Ale chyba zaradziliśmy, udało nam się. Wcześniej jej dawaliśmy kawę zbożową Inkę. To też jest tak, od kogoś dostaliśmy taką podpowiedź, jeżeli właśnie owieczki mają trochę luźniejszy ten stolec, żeby nie dostały rozwolnienia, daje się kawę zbożową. Lub no my dzisiaj, ja też dałam jej węgiel. Wzięłam po prostu te kapsułki, co macie, węgla, normalnie dla nas. Wzięłam, wymieszałam je oczywiście bez tego plastiku, razem z płatkami owsianymi i dziewczyna zjadła i wydaje mi się, że jej to trochę pomogło, że już ten stolec jest taki bardziej zwarty. Co się najadłaś, kochana? Coś musiałaś wszamać, co? Sprzątać, dziewczyny, sprzątać moje kosiareczki. 한숨 속에 섞인 감정들이 모여 널 쉽지 내게 참여 별빛을 멈췄듯이 Marcin, artysta, rzeźbi. Leżak szuka, mówię, kurwa, Klaudia nie zdaje sobie sprawy, jak ja ważną i istotną rzecz w naszym życiu właśnie teraz zmieniam i mówi, nie ma jej, żeby nakręcić dla potomnych, No po prostu widzisz, jak ja tu potomnie widzisz, coś tam a robię. ja ciebie znowuż wyprzedzam o kilka kroków. A to się okazało, Klaudia że już znowu dobrze mnie wiedziała, wyprzedza. co będziesz robić i no musiała dla potomnych przecież to nagrać. No. Tu, kochana, żadna myszka się nie wciśnie. Chyba że myszka pierdziuszka. Zobaczcie, tutaj rzeźbę tworzymy, bo tu jest rura, która idzie od klimatyzatora, prawda? No i trzeba tą jakoś tutaj też zabezpieczyć, żeby myszka właśnie się nie przedostała. No wiadomo, że myszka to wiadomo, zawsze wybiera rurę z klimatyzatora. Ojejcie, no zbraniamy się przed nimi, bo wiecie, mieszkamy na polu i nie ukrywamy, że nieraz nam coś weszło, szczególnie zimą, prawda? Więc... Wiecie, jeszcze zdechnie wam w ścianie, kuźwa, i zaczyna to wszystko śmierdzieć. I to wtedy, kiedy goście jeszcze przyjdą? Tak, i jakby to się niby wietrzeje, no ale tak jakoś głupio, nie? Mieszkać No, z tymi. głupio. Więc już najwyższy czas to połapać, te wszystkie takie newralgiczne miejsca, no bo po prostu... No tak jest. Kiedyś jakbym mieszkała w mieście i mi ktoś powiedział myszy, on powiedział o nie, no. Zresztą jak mieszkałam jeszcze w starym budownictwie, to nie tyle co myszy. W latach 80, no nie 80, 90 walczyliśmy nawet ze szczurami. Jakaś taka była wtedy plaga. Pamiętam, jak szłam do komunii, ja idę po schodach w białej sukni, a tu szczur wielkości nie wiem, no tak jak moja dłoń. Dobra, to jest jedno, ale teraz jak już tutaj jesteśmy, no to są one w sumie integralną częścią naszej tutaj
bytu, życia. naszego życia tutaj na Myszki siedlisku. są, szczurów nie mamy, Tak, ale myszki są. myszki są, tak. Jeszcze szczurów nie ale mamy. wiecie co, powiem wam, że w tym roku mamy ich jakoś mniej. Zauważyłam, w zeszłym roku było ich dużo więcej. No. Może pieski troszeczkę pomagają, bo jednak latają za tymi myszkami Wiesz, i i może karczownikami. to nie tyle, że tyle je łapią, co je stresują. I one Tak. nie uważają tutaj za miejsce bezpieczne do życia. Co? Tak, Może. tak. Myszki myszkami, a ja pokażę właśnie, co już jest zrobione. Bo przecież chodzi o robotę Marcina, jak on wykonuje. Zobaczcie, ta strona tylnia już cała jest osiadkowana na dole, jak również tamta, tu jest okno, za winklem, prawa strona też jest cała osiadkowana i zmierzamy na pranie. Tak, na pranie, my też bierzemy. No i tu będziemy oblepiać kamieniami od dołu. Znaczy Kiedyś. tu Marcin chciał pokazać o to pod spodem, bo deski, odeskowanie będzie szło do końca łaty, prawda? I później mamy taką przerwę. Już wam rozjaśniam. O, widzicie taką przerwę. Widać filary tutaj, słupy, na których to są nogi, na których to się wszystko opiera, bo to jest domurowane później, żeby po prostu dziurę zamurować, żeby nam myszki nie wchodziły, a tam jest nie kratka wentylacyjna, tylko tak jakby taka cegiełka. Jak to się nazywa, kochanie? Cegła wentylacyjna. Albo cegła wentylacyjna. I no niestety tutaj później mamy spadek terenu. Już przechodzimy dalej. Wiecie, I w tym momencie no będziemy właśnie tutaj szli no aż tam do końca. Jest Tu się troszeczkę coraz większe. jakiś mały krawężnik, żwirkiem wysypiemy, jak już tu będzie ten ala kamień. No ala kamień to taka płytka, wiecie, płytka? Tak. No, I zrobimy łupek. Łupek. No trzeba tu Czy coś jakoś takiego. zadbać o ten tył, tak samo. I nie dookoła, trzeba Znaczy będzie tak dookoła. Give me one more reason why I should stay. 'Cause you got 2 minutes. Marcin zamiast nam kończyć dom, to wykańcza chyba siebie. i mnie. No. No. Co ty robisz? No, muszę wykręcić te dwie deski, żeby zrobić tu parapet i żeby zrobić te siatki zabezpieczające przed myszami, no i wyjść z tego. Dużo roboty mnie czeka, bo ta strona została jakby wstrzymana, no bo musiałem parapet kupić i przywieźć, bo mówiliśmy chyba, że mieliśmy 10, ale stwierdziliśmy, że chcemy 8, płytsze troszkę przy wejściu. Nie, mieliśmy chyba 15, a na 8, tak, bo 10 cm. A mamy 10, o. Mamy 10, bo 8 nie chcieli wykonać. Nie wiem czemu. No, Może nie wiem, nie ma ta zginarka, nie ma już takiego. Nie. Nie? No Bez dobra, sensu. no tak. Widziałem jak to robią, ale widać jakieś moje, że mają to poustawiane, łatwiej im czy coś. Aha, no to tutaj właśnie idzie parapet tu i również pod drzwi, tak? Tak, i pod drzwi to samo, no i muszę te wszystkie deski do samego końca ściągnąć. To jest dużo zabawy. To jest dużo No zabawy. to na dziś. Wolę nie słyszeć tego, co mówisz. Na dzisiaj chyba tyle będzie, co? Nie, to słuchaj, i ja nie wiem, czy to do jutra nie przejdzie. Co ty gadasz? To jest dużo roboty, ja muszę, popatrz, muszę tu powychodzić, całe te parapety, siatki, muszę wyjść z dołu z 2 deskami, bo jak to założę, to prawdopodobnie jedna deska będzie trochę za mało, rozumiesz? 2 deski muszę sobie dać, bo później znowu już będę miał problem. To jest dużo roboty. Ale ty teraz, aha, bo ty podwójnie zdejmujesz deski, kurde, to będziemy skakać. No. Bo te deski O, Marcin rany. będzie zdejmował aż tutaj. Aż dotąd. Pękła śruba, no niewiarygodne. No co ty? No z nierdzewki. Mhm. Mnie wiesz, martwi, że nie rdzewki pękła, jak to, że tam została. Jakimi porządnymi śrubami. Bo patrzcie, 3 sezony i tak rdzy jak na lekarstwo. No, przetrwają nas. My tylko łaty te kręciliśmy na normalne śruby, ale na przykład już na modrzew będziemy kręcić z nierdzewki taką specjalną śrubą. Wiecie, to jest droższe, ja wiem, że to tak
się wszystko dodaje, ale nigdy nam się zacieki nie porobią, nigdy to nie zacznie strzelać. To jest inny rodzaj śruby. No warto trochę przyinwestować. Mieliśmy malutką przerwę techniczną, bo zaczęło lać. Więc teraz słońce wychodzi, więc smoli jak nie wiem co. Dobrze, i zobaczcie. Ciężko patrzeć na oczy, bo tak jest drażniące. No ostre to słońce. A Marcin tutaj w tym momencie dostaje się pod spód. Możecie zobaczyć, jak wyglądał. Albo nie możecie. No tutaj jest problem, bo co się nie Tu jest ta podkręcały, śruba, co śrubki. się nie... O, to jest odkręcone całe, to dobrze. Dobrze, Amberku, chodź, bo tutaj akurat się kręcisz dziecko niepotrzebnie w tym momencie. Zobaczymy, jak to będzie, bo która to jest podkręcona. Tu. Nie ma jak się tego dostać tam, co? No, wiesz, ja mogę tu byczkiem jechać, Aha. ale nie wiem czy... Nie, pół deski uszkodzę. Kurczę. No tu idzie, ale tam. A ten do podważania może ci przynieść, Rybciu? Nie. Widzicie, jaki Marcin silny? No i zniszczona deska. Wyrwało to. Dziura będzie przez ten głupi. No co zrobić? No nic nie zrobimy, no będzie dziurka. Będzie gniło w tym miejscu, no ale to... No wiecie, to Wytrzymanie ma jest, wytrzymać. to nie jest niezniszczalne, to jest drewno, no opalone, ale O, mamy tutaj fajne rzeczy. skarby. Pasta do Dobra. zębów. O, patrzcie, co my... Sieć sztanowca. Z którego roku? Bo to jest ważne. O, co to jest? Proszę. Ojejciu. Ten do O, moździerza. moździerz kawałek. Ile rzeczy pospadało. Ty, a zobaczcie, jakichś pieniędzy tam nie ma. Niestety pieniądze zostały już dawno wyciągnięte. Może jakieś złote monety? Może. Amber, jaka zaciekawiona. Co tam jest? Co tam Pancio znalazł? O, rękawiczka. Może ty jakąś kostkę tam zgubiłaś, Amberku, co? O rany, tam jakiś... No nic, nikt pieniędzy nam nie wrzucił niestety. Dobra, ja schodzę, bo ja czuję, że ja zaraz wyląduję na podłodze. Następny gnój, pewnie następny gnój. Nie, tu mam dobry. I to samo. To samo? Dziura? Ech, no trudno, Żabciu, no. Co się stało? Widzicie, wszystko poprzykrywaliśmy. Jest zresztą widać, ile wody napadało. No. No i to jest najgorsza strona. No najgorsza, bo jest nic nie zrobione na nim. I jeszcze są te od domu. Te słupki, tu jeden jest ucięty. Tu też widzę. Już wam pokazujemy, jak to wygląda. Sam zobaczyć, jestem ciekaw. A czego ty szukasz, Rybciu, teraz? Dziur na myszy. Aha, Tu są filary, nie? Od tych wszystko stoi. Widzę, że nie jest pordzewiałe. Te są też całkiem zdrowe. Ale pod spodem jest wilgotne. Znaczy jeszcze padało przed chwilą, to no też przed ciężko. sekundą padało, Tam dokładnie. jest... To trzeba będzie uciąć byczkiem. Jeszcze śrubę gdzieś tam. Kolejny dzień na nowym pastwisku dziewczyny. Marcin tutaj akurat przed sekundą wodę im dał. No nosimy, no bo to wiecie, to Nosimy. trzeba i- A dziewczyny tutaj zajadają. Osty, jak one wciągają. Przecież to ma kolce, a one jakoś tak nie za bardzo sobie z tych kolców coś robią. Nie, nic Jak sobie to nie kozy. robią, szczerze mówiąc. O, No bo patrzcie, całego kwiata wciągają. Marta, Patrzcie. najlepiej. Spójrzcie na Martę, jak ona wciąga. Dobre są osty, dobre, pyszne. O, mniam, mniam. I z kwiatkami, takie piękne. Jest ich tutaj od groma u nas. Na całe szczęście. Dzielimy się również i z kozami nimi.
Ale tutaj mają wybieg, wiesz co, to niesamowite, bo tutaj jest trawa prawa naprawdę do pół uda. Zauważyłaś, że nie eksplorują? Nie, stoją w miejscu. Tak, tak. Dziewczyny sam są przy samym stawie ustawione, więc w tamtą stronę na pewno nie uciekną. Mam teraz problem z podłączeniem prądu, wiecie, bo linki no nie będę cięła za każdym razem, przydałaby nam się taki kołowrotek, więc no dzisiaj mają takie no wolność, chociaż o tym nie wiedzą. Mam nadzieję, że nie będą do siatki podchodzić. I uciekł. Chyba nie. Jak mają wodę, No. mają jedzenie. Ty zobacz, nowe wiesz co, miejsce. tych małych kóz to nie widać tutaj. Jakbyś tak do parteru zszedł. I popatrz, następny ocet ciągle. Aha. Ale zauważyłeś, że to Marta? W większości ona taka jest. Parcie na popatrz, Marta? Nie, faktycznie. Nie, Marta tylko. A się zachmurzyło? Dobrze, bo tutaj wiesz, jest trochę taka patelenka. Chociaż ja mi siatkę podciągnęłam aż pod drzewo, żeby chociaż miały troszeczkę cienia. Lecz widzę, że to nie było konieczne. Ale fajnie, niech tu dziewczyny wykoszą, bo to będzie nam się wygodniej chodziło tutaj. Ja tam lubię takie gąszcze. Ktoś tam pisał komentarze, że ładne mamy te pola. Wiecie, takie trochę dzikie to jest oczywiście. Dzikie. U nas jest to wszystko dzikie. Ale my tak jak mówiliśmy, my nie kosimy pod siano nigdy. My mulczujemy. Specjalnie taka maszyna była kupiona, bo my chcemy zostawiać wszystko, co rośnie w ziemi, albo zwierzęta to jedzą, co nie? Czyli zawsze się dodaje. A jakby z zewnętrznych źródeł chcemy dokarmiać zwierzaki, czyli sianko, jakiś tam owiec w zimie. Ale pięknie. I poza tym to fajnie wygląda, takie dzikie. Nie wiem, wszyscy sadzą kwiaty, bo uważają, że nie wiem, kupny sadzony kwiatek, czy tam, wiecie, jakiś tam specjalny, to jest ładniejszy niż oset. Przecież oset jest przepiękny. One są przepiękne. Przepiękne są Tak osety. samo i koniczyna No biała. i kończyna którą biała, tutaj mamy. ale generalnie wszystko ma swój urok. Wszystko ma swój urok. Popatrzcie, ile ma i kończyna, i tu jakieś kwiatki takie drobne, nawet nie wiem co to jest. Widzisz takie. Widzę. I A to jest pokażemy wam, na, tak samo kwaśnych odnaleźć glebach to lubi. babkę znaleźliśmy. Babkę lancetowatą, Lancetowatą, ale z tymi długolistną. długimi listami. Tak. No. Nie było u nas tego, Nie ja było, zaczyna a być... teraz widzimy, Znaczy że przynajmniej w jest. tamtym miejscu, nie? Ja Tak, chyba tak, widziałem tak. babkę przy bramie kiedyś. Tak? Aha. Później kończyna taka zwyczajna, ta różowa. Biała jest bardziej kaloryczna. Tak, A nie wiem dlaczego. ale różowa jest znowu dobra dla nas, w szczególności dla kobiet, które mają Tak. problemy właśnie z kobiecymi sprawami. Tak? Tak, Kończyna? tak. Tak, koniczyna. Bierzesz te kwiatki różowe, suszysz i robisz z tego takie no herbatki i pijesz to. Aha, to nie wiedziałem. Od wykopania tego stawu i jakby tego, co jak myśmy to zastali, kompletnie się zmienił krajobraz. Co innego zaczyna rosnąć, dominować. Tak. Nie widać kus. Naprawdę. Aż do zera Marta ścięła. Znaczy to może do zera to przesadzam, No. ale cały top. Tak. Osty są pod ochroną, więc ja nie wiem jak to jest, jeśli koza właściciela zjadła oset, który jest pod ochroną, czy to oznacza, że jesteśmy kryminalistami? Czy kozy są kryminalistami? Na wysokości trawy O, widać ich. widać, właśnie tak zrobiłem i właśnie to nie będzie padać tak jakoś ta pogoda taka? No, powiem ci, że tak, nie wiem, czy znowu się będziemy gonić z nimi. Nie, tam jak będzie mały deszczyk, niech sobie ten. Give me one more reason why I should stay. 'Cause you got 2 minutes, 2 minutes.